Dubrownik. Miasto, które zachwyca z każdej perspektywy i sprawia, że za każdym kolejnym zakrętem chcesz odkrywać je jeszcze bardziej. Zapraszamy Was na kolejny odcinek naszego podróżniczego bingo w Dubrowniku. Razem odkryjemy miejsca, które zachwycają widokami, historią i atmosferą, przez którą naprawdę trudno się tutaj nie zakochać. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszej przygody z poprzedniego dnia, koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnej chwili z naszego odkrywania Dubrownika i kolejnych podróżniczych przygód. A teraz zabieramy Was na spacer po murach Dubrownika, pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca na wyspie Lokrum i sprawdzimy, jak naprawdę wygląda królewska przystań znana z gry o tron. No i udało się. Jesteśmy na murach starego miasta Dubrownik. Żona tutaj szapowa przypomniała nam, że Dubrownik Pass nam się kończył i dosłownie 3 minuty przed wygaśnięciem zdążyliśmy jeszcze tu wrócić i zaoszczędziliśmy 40 euro za osobę. O, ale pięknie, kurde, no już jestem rozbrojony, nie? Wchodząc na mury Dubrownika, nie trzeba długo czekać na pierwsze zachwyty. Dosłownie po kilku chwilach głowa zaczyna latać we wszystkie strony, bo z każdej perspektywy czeka tutaj kolejny niesamowity widok. Z jednej strony czerwone dachy Starego Miasta, z drugiej monumentalna twierdza i przystań otoczona Adriatykiem. Naprawdę trudno opisać, jak wyjątkowo wygląda to miejsce na żywo. No i co? Zobaczymy, ile nam tu zejdzie. Mówią, że żeby przejść całe miasto dookoła na murach potrzeba 2 godzin. Kierunek jest jednokierunkowy na murach, widzieliśmy. Więc co mamy tu w bingo? No na pewno przejść to całe dookoła. I tam jest jeszcze jedna taka twierdza, którą musimy odwiedzić, więc to jest na naszej liście. No i ta twierdza, taki właśnie chorwacki Gibraltar, też tam będziemy musieli się dostać, ale to na samym końcu, bo w planach mamy po przejściu murów rejsik na wyspę Lokrum. Także to też jest w naszym bingo, musimy zrobić, ale na razie luźny spacerek z takimi pięknymi widokami na pomarańczowe dachy i kulturę Dubrownika. Także chodźcie z nami, zostawcie suba, łapkę w górę i jest przygodnie. Mury Dubrownika od setek lat chroniły miasto przed atakami i do dziś są jednym z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji w Europie. Ich historia sięga nawet VIII wieku, a spacerując po nich naprawdę czuć ogrom historii ukrytej w każdym kamieniu. Dziś zamiast żołnierzy i bitew przyciągają ludzi z całego świata widokami, które potrafią zrobić ogromne wrażenie już od pierwszych minut spaceru. Z każdej strony otacza Cię Adriatyk, czerwone dachy Starego Miasta i miejsca, które wyglądają jak wyjęte z filmu. Co chwilę łapiesz się na tym, że zamiast iść dalej, po prostu zatrzymujesz się, żeby chłonąć ten klimat jak najdłużej. No i tak, Buze Bar tutaj za nami, a przed nami już jest wyspa Lokrum i wschodnia część murów Dubrownika, po których właśnie teraz spacerujemy. No niesamowite przeżycie. Muszę powiedzieć, że fajna aktywność, bo sobie spacerujemy intensywnie. No są schodki góra-dół, ma ten mur 2 km dookoła. No to jednak mentalnie te widoki tutaj nastrajają niesamowicie. Więc musi to miejsce być polecone konkretnie. Trafia to miejsce na listę przygodnie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Wejścia na mur są 2. Jedno od strony tej głównej bramy Pile i drugie od strony portu, które właśnie minęliśmy. Tutaj mamy port. No i słuchajcie, od teraz jesteśmy w maju. Nie wiem, czy się zaczął już wysoki sezon. Od 8 do 19 jest wejście. No i co? Port. My tu jeszcze tutaj do tego portu niedługo wrócimy. Najpierw idziemy odwiedzić twierdzę Minczeta. Najwyższy punkt tych murów, więc zakładam, że panorama z tej twierdzy będzie jeszcze bardziej fantastyczna. Twierdza Minczeta to najwyższy punkt murów Dubrownika i jednocześnie jedno z najważniejszych miejsc obronnych całego miasta. Powstała już w XIV wieku, a jej potężne, okrągłe mury miały jeden cel – uczynić Dubrownik praktycznie nie do zdobycia od strony lądu. No to mamy
Bingo zaliczone. Izuniu, gdzie jesteśmy? Twierdza? Minczeta chyba. Tak Twierdza się mówi. Minczeta. Czemu Minczeta? Bo byli właściciele ziem, na którym wybudowano w zasadzie ten kawałek muru i tą twierdzę. Tak się nazywali. Jak się żonie podoba? Pięknie. Pięknie terakotowo. Pięknie terakotowo. Dobra, bingo. Zaliczone. I co? Mury mamy. Piękne widoki. Nasycimy się jeszcze troszeczkę. I lecimy dalej. Fantastyczne, co? Jak jest? Przygodnie. Przygodnie. Godzinka. Z takimi nawet przerwami, żeby zatrzymać się, porobić zdjęcia, pochłonąć trochę. To jest dosłownie godzinka drogi nie takiej intensywnej. No 2 km, nie? 2 km dookoła. Więc teraz już schodzimy. Weźmiemy tylko z naszych bagaży, bo zostawiliśmy je za ile? 6 euro? 13 euro za 2 plecaki płaciłem, żeby zostawić je w Travel Office. I weźmiemy tam powerbanka i lecimy na wysepkę Lokrum. Zobaczymy, jak tutaj kursuje ten prom, o której uda nam się wrócić. Także dobra, lećmy dalej. Tutaj mamy bileciki na Lokrum. Można kupić online, ale tutaj nie było zbyt dużej kolejki. Cena jest ta sama. 2 statki pływają, Skala i Zrinski. Wyglądają tak samo, więc nie będzie z tym problemu. Są dosyć spore. No i pływają co pół godziny, słuchajcie. Co pół godziny kursują, więc łatwo można tutaj dostosować swój plan zwiedzania. Za 15 minut, tak? O pełnej odpływa. Czyli 15 minut mamy tutaj do odpłynięcia, do onboardingu. Nie wiem, różnie trwają onboardingi. U niektórych nawet 3 miesiące mogą trwać, u niektórych pierwszy dzień trzeba już wypuścić komita, ale myślę, że tutaj onboarding pójdzie sprawnie. Słuchajcie, i kolejny w sumie punkt na naszym bingo odhaczony, bo mieliśmy po prostu pochillować sobie, pooglądać życie w porcie, więc skarbie 15 minut śmiało mamy czas obejrzeć. Na chwilę opuszczamy mury i stare miasto Dubrownika, żeby odwiedzić miejsce, które bardzo szybko okazało się jedną z największych perełek całej naszej podróży – wyspę Lokrum. Wystarczy kilkanaście minut rejsu łodzią i nagle trafiasz do zupełnie innego świata. Zamiast tłumów i kamiennych uliczek pojawia się natura, cisza, szum fal i niesamowity spokój. Wyspa ma też bardzo ciekawą historię. Według legendy schronienie znaleźli tutaj nawet rozbitkowie po katastrofie statku z udziałem króla Ryszarda Lwie Serce, który miał trafić na Lokrum podczas powrotu z wypraw krzyżowych. Przez lata mieszkali tutaj również benedyktyni, a z wyspą do dziś związana jest tajemnicza legenda o klątwie mnichów, którzy po opuszczeniu klasztoru mieli przekląć każdego przyszłego właściciela Lokrum. Ale Lokrum to nie tylko historia i legendy. To także miejsce pełne pawi spacerujących dosłownie kilka metrów od ludzi, ukrytych ścieżek, punktów widokowych i wody w kolorach, które wyglądają wręcz nierealnie. I właśnie za ten wyjątkowy klimat można zakochać się w tej wyspie już od pierwszych chwil. Kolor wody tutaj przy przystani, na której wysiadamy u rzeka, no jest taki, można powiedzieć, lagunowy. Wysiadamy, także na samo powitanie już tutaj jest wielkie wow. No i słuchajcie, już na wstępie jest tabliczka, że opłata 30 euro, ale tylko dla tych turystów, którzy nie przypłynęli tymi oficjalnymi łodziami, czyli jeśli weźmiecie prywatny tutaj transfer, prywatną łódką, to i tak trzeba będzie tutaj 30 euro zapłacić. No a my tutaj te 30 euro w cenie biletu my nie musimy tej opłaty robić. A myślę, że wszyscy nie zmieszczą się tu. Chyba że po prostu wracają na obiadek już i będziemy mieć luźniej. Cóż, no myślę, że tutaj ludzie postoją z godzinkę, dwie, półtorej. O jacie, ale zapachy roślin. Niesamowite. No drone zone. Jest knajpka, żeby coś usiąść, wypić, zjeść. Także jeśli kogoś głód złapie. Ale urokliwie. Nie no, tyle roślinek i zapachów. Nie wiem, czy alergicy będą to lubić. Idziemy najpierw Botanical Garden najpierw. Zrobimy.
Jest taka legenda związana z tą wyspą. No żyli tutaj mnisi, benedyktyni w tym klasztorze, klasztor benedyktynów. No i w XIX wieku zostali wypędzeni stąd. Ale zanim opuścili wyspę, to ją przeklnęli, rozumiecie? Wzięli świece, zapalili je i do góry nogami niosąc, gdzie ten wosk skapywał, chodzili wokół wyspy. I w ten sposób ją przeklinali, mówiąc, że ktokolwiek będzie tutaj mieszkał dla swojej własnej przyjemności, będzie miał nieszczęście. I coś musi z tym być. Muszę znaleźć potwierdzenie, czy faktycznie tak było, ale kolega GPT mi tutaj mówi, że późniejsi właściciele wyspy byli nawiedzani przez różne tragedie, różne nieszczęścia, więc być może to działa. Jednym z najbardziej zaskakujących miejsc na wyspie Lokrum jest właśnie tutejszy ogród botaniczny. Powstał pod koniec XIX wieku i do dziś można zobaczyć tutaj rośliny sprowadzane z najróżniejszych zakątków świata. Spacerując tymi alejkami, momentami można mieć wrażenie, jakby człowiek przeniósł się gdzieś pomiędzy śródziemnomorskim rajem a egzotyczną dżunglą. Idziemy zobaczyć, trochę jest wiecznie, ale tam jest takie zejście w dół na skały. Idziemy zobaczyć, bo widzę, że fale są przepiękne. Jak tam zeszli? Tędy chyba. Tylko uważajcie na te skałki, bo są dosyć ostre i można z nich łatwo spaść, więc ostrożność przede wszystkim. Żona mnie tutaj dobrze pilnowała, na szczęście BHP zostało przez nią zachowane i nic nam się nie stało. Dobrze, idziemy dalej. Jeszcze bym znalazł więcej pawi. Widzieliśmy tylko 2, samca i samicę. Ale musimy samca przekonać, żeby się rozłożył przed nami. Klasztor jest tam za nami, on w sumie jest wita na wejściu, ale my zrobimy go już wracając na samym końcu, tak samo jak Morze Martwe, tak, które też tutaj jest. Jest takie małe Morze Martwe, czyli Słone Jeziorko. To zrobimy już wracając, a teraz z tego ogrodu pójdziemy troszkę w stronę jakby Dubrownika. Jest tutaj fort. Tu jest ten fort. My jesteśmy tutaj. To chodźmy tu, potem w prawo, na rondzie w lewo. Tak? Wszystko jest dobrze opisane nazwami, numerkami. Także doskonale wiemy, gdzie iść. No pogoda jest naprawdę jako tako. Bo tu żona raz zakłada kurtkę, raz zdejmuje kurtkę. Ale faktycznie, jak wchodzimy w takie przestrzenie na pełnym słońcu, gdzie mniej wieje, to jest strasznie gorąco. A jak wchodzimy właśnie w takie, jak w Dubrowniku, w ciaśniejsze uliczki, albo tutaj gdzieś tam przy wybrzeżu, gdzie bardziej wieje, no to kurteczka. Także pogoda tutaj jest nie do opisania. Fantastycznie. Spacerek jak najbardziej jest relaksujący, ale nie mówię, że należy do najłatwiejszych, no bo do tego fortu dosyć wysoko musimy się wspiąć. Ale mimo wszystko jest spokój, jest natura, mało ludzi. Na samym szczycie wyspy Lokrum znajduje się Fort Royal, miejsce, z którego można zobaczyć jedne z najpiękniejszych widoków na cały Dubrownik i Adriatyk. Fort został wybudowany przez Francuzów na początku XIX wieku, w czasach, gdy Napoleon kontrolował te tereny. Jego zadaniem była ochrona miasta i kontrolowanie szlaków morskich wokół Dubrownika. Co ciekawe, żeby dostać się na samą górę, trzeba trochę podejść pod stromą górkę, ale widoki na końcu wynagradzają absolutnie każdy krok. Fort na Lokrum zdobyty, a raczej ruiny tego fortu
no bo nie imponuje ta budowla dzisiaj. Nie da się do niej wejść, jest tutaj zamknięte. No i w ogóle wygląda jak w ruinie. Ale bardziej interesujące jest to, co znajduje się wokół tego fortu, bo ten fort jest umiejscowiony na najwyższym punkcie wyspy, na Lokrum. No, Bonaparte mówił, że kto kontroluje fort na Lokrum, ten kontroluje całe wejście morskie do Dubrownika. I faktycznie tak jest, że stąd widać wszystko dookoła 360, to co dzieje się tutaj w pobliżu miasta Dubrownik. Idę sobie obejść jeszcze dookoła te ruiny i zobaczymy, co tutaj jeszcze nas spotka ciekawego. Słuchajcie, moja taka propozycja, zgapiliśmy się. Weźcie sobie jakiś prowiant, kupcie, zróbcie sobie tu piknik. To jest idealne miejsce, żeby rozłożyć tutaj jedzenie, picie i sobie posiedzieć, pochillować. Także moja rekomendacja, nie idźcie tutaj na sucho. Nawet odpuśćcie sobie tam lunch czy obiad w Dubrowniku. Weźcie sobie jakieś smakołyki, lokalne produkty i tutaj sobie na tej ławeczce przy forcie się rozłóżcie i zjedzcie, bo kurczę, miejsce na piknik fenomenalne. Wylatuje to konkretne miejsce, ta konkretna ławka, bo nie ten fort, nie te ruiny, ale ta konkretna ławeczka. Jak tu będziecie, naprawdę kupcie prowiant, weźcie go ze sobą i macie jeden z najlepszych pikników, jakie można sobie wymarzyć. Dobra, teraz przebijam się na drugą stronę, na stronę, od której widać Dubrownik. Zobaczymy, jak wygląda stare miasto z wyspy Lokrum. Też jest taka ławeczka, też bardzo urokliwa, jak ta co przed chwilą. No i widać stąd stare miasto Dubrownik. Także obydwie tutaj ławeczki, to jest ktoś pomyślał, fajnie je tutaj zainstalował, bo robią totalną robotę. Wracamy teraz w stronę klasztoru i zobaczymy, co tam jeszcze nam zaoferuje Lokrum. Ważna informacja, nie można tutaj zostawać na noc. Jest zakaz. Nie wiem, jak jest on respektowany, ale ostatni prom odpływa chyba o 19, więc jak nie zdążycie, nie wiem, co się stanie. Nie wiem, czy ktoś próbował wcześniej. Jak tak, to dajcie znać, jak to się działo. Nie wiem, jakie są konsekwencje prawne, czy jakieś surowe mandaty, czy coś. Ale jestem mega ciekaw. Także jeśli słyszeliście o tym, że ktoś tu został na noc i sobie bushcraftował, dajcie znać w komentarzu. Chętnie posłucham tej historii, jak to było. Przez lata obiekt stopniowo tracił swoje znaczenie militarne, a upływ czasu, wilgoć, silne nadmorskie wiatry i brak regularnego użytkowania sprawiły, że natura zaczęła powoli odzyskiwać to miejsce dla siebie. Teraz kierujemy się w stronę dawnego klasztoru benedyktynów, jednego z najbardziej klimatycznych i tajemniczych miejsc na całej wyspie Lokrum. To właśnie tutaj historia, natura i legendy mieszają się ze sobą najmocniej. Na miejscu czekają na nas stare kamienne krużganki, dziedziniec otoczony zielenią i ruiny, które mimo upływu setek lat nadal robią ogromne wrażenie. Jak się woła napawia? Chyba nie tak. Dajcie znać w komentarzu, jak się woła napawia. O! Czyli tak jak tamten go zawołał. Chyba tego nie odtworzę. Za wysokie dźwięki. Musiał sobie coś ścisnąć. No, weszliśmy do klasztoru i zrobiło się gęsto w tych pawiach. Tu samiczka, tam dwa dorodne samce, jeden, jak to powiedzieć, rozłożony, rozpuszczony. Także tutaj zdecydowanie jest ich więcej niż w ogrodzie.
Może mają tu swoje jakieś miejsce, albo są tu karmione. Zdecydowanie spacer tutaj po tej wyspie, jak i po tym klasztorze. To jest chyba must have, co trzeba zrobić w Dubrowniku, także nie pomijajcie tej wyspy. Proszę was, zróbcie sobie, weźcie sobie ją z bingo i ta wyspa no jest tutaj must have. Czuć spokój, czuć ciszę i czuć, że zgubiłem żonę i muszę ją znaleźć. Gdzie ona jest? Knajpka zaraz tutaj przy tym klasztorze. Ja już się taki głodny zrobiłem, że kuszam mnie. Kuszam, aż nie wiem, czy chętnie bym czegoś nie dziabnął małego. O, jest żona. Aj, znalazłem ją. Tam jest po drugiej stronie. Zapytamy się, czy coś tutaj dziabniemy, czy już wracamy, bo jest godzina 15 za 20, a my musimy o 18 być już na lotnisku. I nie wiem, musimy jeszcze zobaczyć ten fort, tą twierdzę, która jest za murami Starego Miasta. Więc jeszcze do niej chodźmy i zobaczymy. Gdzieś mnie żona zaprasza, nie wiem gdzie. Zaraz zobaczymy. To jest tutaj. No nie wierzę. No nie wierzę. Słuchajcie, no tutaj jest wystawa Gry o Tron. Tu jakieś Iza mówi, że różne ganki były w filmie. I tutaj jest tron, na którym zaraz usiądzie moja jedyna prawilna królowa. Twojego serca. Widzicie, tutaj w Lokrum macie tron i zdjęcie za darmo. Co, idziemy teraz do tego martwego jeziora. Siema Andrzej, witam Ciebie. Jak tam żyćko? Idziemy się przywitać z Andrzejem? Dobra, przejdę się pod Andrzejem. Andrzej, tylko nie na chleb. Andrzej, dobrze. Nie nachlapał. Możemy iść dalej. Oj, to nie tylko jest wyspa na spacer, ani na siadanie na tronie z Gry o Tron. Zobaczcie, boisko do piłki nożnej, do siatkówki, plac zabaw. No to jest dobre miejsce, żeby wyrwać się z tego turystycznego Dubrownika, kiedy już go oczywiście odwiedzimy i przyjść tu faktycznie, spędzić sobie dzień na relaks. Kurczę, nie no, niesamowicie, tego się nie spodziewałem. Tym bardziej weźcie piknik, weźcie sobie wałówkę, jak to mówimy w Poznaniu, czy nie tylko w Poznaniu. Weźcie sobie prowiant, no i na dodatek kolejna aktywność tutaj, którą można robić. Jest tutaj Martwe Morze, tak to nazywają, ale faktycznie mimo, że akwen jest malutki, sami zobaczcie to. Jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na Lokrum jest tak zwane Morze Martwe. Niewielkie słone jezioro połączone z Adriatykiem podziemnymi kanałami. To właśnie dzięki temu woda jest tutaj spokojniejsza i cieplejsza niż w otwartym morzu. Dlatego miejsce stało się jednym z najpopularniejszych punktów do kąpieli na całej wyspie. Otoczone skałami i gęstą roślinnością jezioro wygląda momentami jak ukryta naturalna laguna. Woda ma tutaj niesamowity kolor, a cały klimat sprawia, że naprawdę ciężko uwierzyć, że zaledwie kilkanaście minut stąd znajduje się tętniący życiem Dubrownik. No, słuchajcie, weekend w Dubrowniku to jest mega połączenie wszystkiego, czego potrzeba, żeby mieć udany weekend, udany city break. Najpierw jeden dzień robicie miasto Dubrownik. Zwiedzacie, tak jak my z bingo, cudownie te miejsca, atrakcje turystyczne, historyczne, coś niesamowitego. Ma to swój przepiękny urok. Potem na drugi dzień bierzecie prom i z rana wypływacie sobie na wyspę Lokrum. Weźcie prowiant, weźcie rzeczy na piknik. Tutaj naprawdę przez cały dzień jest co robić. Wypoczynek, relaks, spacer. Lokrum i Dubrownik. Myślę, że to jest idealne połączenie miejsc, które oferują dwie różne formy zwiedzania.
czyli City Break, zwiedzanie miasta i całych jego uroków oraz ucieczkę w ciszę, w naturę i relaks. Wow. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje dzisiaj? Dobra, widzisz, tam jest nasz ostatni punkt. Ta twierdza tam, na wprost. To tam jeszcze musimy ją zdobyć. I mamy to. Pożegnajmy się już z wyspą Lokrum. Chodźmy złapać prom z powrotem. Musimy jeszcze zjeść czarne risotto i napić się wina lokalnego. Zdobywamy twierdzę i kończymy. Także jeszcze chwila. Zostawcie suba, a my idziemy na prom. Przed nami kolejny punkt, którego po prostu nie mogliśmy odpuścić, będąc w Chorwacji. Czarne risotto. To jedno z najbardziej charakterystycznych dań całego wybrzeża Adriatyku i prawdziwy klasyk lokalnej kuchni. Swój intensywny kolor zawdzięcza atramentowi z kałamarnicy lub mątwy, który nadaje potrawie nie tylko wyjątkowy wygląd, ale też charakterystyczny morski smak. Rzeczywiście kremowe, ale słone jest, mocno słone, tak jakby ryż gotowano w wodzie morskiej, ale dobra. Ale masz atrament. To jest atrament z kałamarnicy. Beefsteak też. Bardzo mi to smakuje. Klasa, bardzo proste. Fast foodzik. No i regionalne. Ogólnie fajnie jest restauracja z takimi łukami tutaj na port. Także no i mamy stolik, który nie istnieje. Tego stolika nie ma, także spokojnie, nas tu nigdy nie było, nigdy nie ma. Dobra, mamy to, punkty w bingo z kulinariami zaliczone i czarne risotto i winko. Mamy to. Słuchajcie, mamy w punkcie bingo jeszcze miejską plażę, Banie się nazywa. Mieliśmy dylemat, czy iść tam, czy nie iść. No my generalnie i tak kąpać się nie zamierzamy, więc zdecydowaliśmy się ominąć ten punkt, bo z jej perspektywy widok na Stare Miasto już widzieliśmy. Przepływaliśmy obok tej plaży, płynąc właśnie na wyspę Lokrum. Odpuszczamy sobie, tak? Nic się złego nie stanie? Plażę widziałam, widok miałam podobny. Tak, plażę widzieliśmy dosłownie może z odległości 50 metrów. Tu ją nawet trochę też widać, więc tak, chcemy jeszcze więcej czasu spędzić tu w Starym Mieście i w twierdzy, tej, której Izunia mówi, że jest czerwoną twierdzą z Westeros, czyli królewskim pałacem, tak? To tam sobie wejdziemy, tam więcej czasu sobie spędzimy, natomiast tą plażę odpuszczamy. Jest maj, początek, nie jest sezon na kąpanie. Wczoraj wskoczyłem do morza przy hotelu, no i powiem, że to jeszcze się zalicza pod morsowanie. Tymczasem najedzeni czarne risotto, które Było pyszne. było przepyszne, troszeczkę słone, ale dawało to swój urok, przepyszne było. No i co, idziemy teraz sobie delikatnym spacerkiem w stronę twierdzy i to będzie już nasz ostatni punkt z bingo, także prawie udało nam się wszystko tutaj zrealizować. Po drodze do naszego ostatniego punktu podróżniczego bingo czekała na nas jeszcze prawdziwa perełka. Królewska przystań znana z gry o tron. I trzeba przyznać, że to miejsce na żywo ma niesamowity klimat. A tuż nad przystanią góruje twierdza Lovrijenac, jedna z najbardziej imponujących fortyfikacji całego miasta. Została wybudowana na 37-metrowej skale poza murami miejskimi i przez wieki miała chronić Dubrownik przed atakami od strony morza. Co ciekawe, według legendy mieszkańcy wznieśli ją w zaledwie 3 miesiące, żeby uprzedzić Wenecjan planujących budowę własnej fortecy w tym miejscu. Dziś
Dziś Lovrienach zachwyca nie tylko historią, ale też widokami, które robią ogromne wrażenie praktycznie o każdej porze dnia. Nic dziwnego, że twierdza stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z grą o tron. To właśnie tutaj kręcono wiele scen z Czerwonej Twierdzy w Królewskiej Przystani. Bingo zaliczone. No nie wszystkie. Dwie rzeczy tutaj, jednej nie mogliśmy, czyli zachodu słońca. No i plażę ominęliśmy. Jak twoje wrażenia z Dubrownika? Jest bardzo ładnie, bardzo klimatycznie. No widzę, rozpoznaję te miejsca, ale prawda jest taka, że tu serial dużo roboty robi o CGI. CGI. Czyli to są było- coś świta, coś podobnego, Dubrownik był koncepcją. ale nie 1:1 nigdy. No nie. Ale jako fan polecasz? Poczułaś trochę się jak w serialu? A ja mam nadzieję, że umiesz w końcu obejrzeć ten serial. Dobra, chyba jak wrócimy, to nadrobimy. A i wbijajcie na przygodnie.pl. Jeszcze tam planera nie ma. Intensywnie nad tym pracuję, ale możecie zapisać się już do newslettera. Będę podsyłał wam fajne rzeczy podróżnicze i nie tylko. Także wbijajcie, zapiszcie się i śledźcie na bieżąco, jak będzie się rozwijało przygodnie.pl.